Cześć, witajcie. Dziś na warsztacie radioodbiornik na pasmo amatorskie duobander, czyli dwuodbiornikowy na dwa pasma amatorskie 2 metry i 70 cm. Tyt TH7800 trafia do mnie uszkodzony. Usterka polega na tym, że odbiornik B, nazwijmy go B, czyli ten po prawej stronie, odbiornik padł. Przyjmuje wskaźnik, nam odczytuje, że sygnał jest odbierany, niestety w głośniku jest cisza. I to samo z nadajnikiem, nadajnik nośną stawia, niestety brak modulacji na wyjściu odbiornika, czy tam nadajnika B. Sygnał z generatora podany 430 MHz, 1 kHz modulacja. I zobaczmy sobie teraz, jak działa nam generator i odbiornik A. Jak działa nam odbiornik A. Odstrajam się odbiornikiem B. Słychać, że na odbiorniku A mamy sygnał. Ja go mogę zmniejszyć. Wszystko działa poprawnie. Jest ok. Zwiększmy sobie sygnał. Przyciszmy odbiornik A. No i teraz dostroimy się odbiornikiem B. Jak widać, sygnał odbiera. Ja mogę odstroić się odbiornikiem A. Odbiornik B odbiera. Niestety na wyjściu jest zupełna cisza, brak sygnału. Nie ma to związku z 2 metry pasmem czy 70 cm. Wybrałem takie pasmo, bo tak akurat padło. Tak jest ustawiony generator. No i niestety mamy brak odbioru. Pomimo że sygnał dochodzi, niestety nie jest dekodowany. Nie ma, że tak powiem, odbioru małej częstotliwości. Nie ma odbioru w głośniku. No więc zajrzyjmy sobie do środka, co może być tego powodem, co może być tego przyczyną. No i tyle na wstępie z takiej diagnozy. Może zobaczmy sobie jeszcze raz, zobaczę, czy nośną stawia, także przestrajam się z generatorem na analizator. No i sprawdzam również w tym momencie nadajnik. Jak słychać na radiu pomocniczym, pojawia się nośna. Słychać lekki szum, no słychać również szum wentylatora. Raz, dwa, ale brak modulacji, czyli nośna wychodzi z radia, nie ma modulacji zarówno na odbiornik, na kanale A, jak i na B. Raz, dwa. Tutaj również brak modulacji. No dobrze. Wstępną diagnozę mamy. Zdiagnozowane radio, brak modulacji na wyjściu, brak odbioru na odbiorniku B. Rozkręcimy, zobaczymy, co tam w środku. No i tak prezentuje się środek tego duobandera. Tu mamy stopień mocy. Nim się nie zajmujemy, ponieważ jest sprawny. Z pomiarów, które wykonałem, wyszło mi, że oddaje 50 W na obu nadajnikach. To znaczy nadajnik jest jeden, ale na obu, że tak powiem, kanałach AB. Problem jest z modulacją i jej brakiem. Mamy tutaj takie układy CMX138 i są to układy, tak zwane procesory właściwie. Procesory, które załatwiają nam modulację, załatwiają nam kody CT, CSS. Mamy dwa takie układy. Jeden dla kanału B, drugi dla kanału A. Zasilane one są według noty katalogowej maksymalnie napięciem, jak dobrze pamiętam, 4,3 V lub 4,2 V. Być może pomyliłem, ale coś koło 4 V. Natomiast w tym momencie napięcie zasilania tych układów wynosi 4,9 V prawie. 4,9 V to jest napięcie przewyższające dozwolone przez producenta. Dlaczego jest takie wysokie napięcie? Zobaczcie, tutaj nam brakuje pewnych elementów. Jednego, jak i drugiego. Ten jest dla tego układu, ten jest dla układu tego. Brakuje nam tutaj diod Zenera, które stabilizowałyby nam napięcie na poziomie 3,9 V. Napięcie zasilania obu układów. W tym momencie jest 4,9. Kwestia czasu, kiedy one się wysypią. No i tutaj się prawdopodobnie wysypał jeden z nich. Jest to ten układ, a zaraz sobie zrobimy pomiary potwierdzające, że to ten układ jest walnięty. No dobra, to może rzut oka na schemat i dokonamy sobie pewnych jeszcze
pomiarów. No więc wróćmy do pomiaru napięcia. Najpierw zrobimy sobie pomiar napięcia. Zobaczcie, to jest napięcie zasilania układu górnego 4,87 V. Natomiast napięcie zasilania tego układu dolnego wynosi, nie trafiłem szpilką, nie w ten pin, również 4,87 V. Zapamiętajcie tę wartość, a teraz zapraszam do schematu. No i tak, mamy układ, akurat wycinek odpowiedzialny za modulację na odbiorniku, za modulację na wyjściu, jak i demodulację sygnałów na wejściu. Układ CMX138, jak widać masa wyprowadzeń, jest to układ cyfrowy, tak zwany procesor. Ma on połączenie również z procesorem głównym, robi różne rzeczy. Tu mamy oczywiście wejście, z mikrofonu 5V, tutaj wchodzi nam 5V i powinno nam wyjść 3,6V. 3,6V i jak widzimy jest dioda Zenera, która jest oznaczona no use, czyli nieużyta. To zamiast 3,6V mamy właśnie blisko 5V napięcia zasilania i ono wchodzi nam na pin 27, gdzie nam jeszcze wchodzi napięcie zasilania. No i pin AVDD, czyli zasilanie części audio 3,6V powinno być, a mamy 5V. No i to jest przyczyna tego, że układ się wysypuje. Aby potwierdzić, że mamy uszkodzony układ, zmierzmy sobie sygnał na wejściu układu, jak i na jego wyjściu. Więc sprawdźmy sobie sygnały, które wchodzą. Moduluję sygnałem 1 kHz, modulacja FM 145 MHz na obu odbiornikach. Układ pierwszy, wejście. Mamy sygnał 1 kHz na wejściu. Natomiast na wyjściu muszę wziąć lupę, żeby dotknąć odpowiedniego pinu. Na wyjściu mamy również na odbiorniku A 1 kHz, czyli działa układ poprawnie. Na odbiorniku B wejście 1 kHz i na wyjściu totalny brak. Totalny brak, czyli nasz układ jest uszkodzony. No więc wydawałoby się, że temat prosty. Wymontować płytę, jak widać trochę tych nakrętek jest. Wymontujemy płytę, wymienimy te dwa układy, montaż SMD, więc trzeba będzie grzać dość mocno płytę. Tu mamy jakiś sterownik, być może procesor cały sterujący. Tu mamy filtry w plastikowej obudowie. Jeszcze nie wiem, czy je wymontuję, żeby ich nie uszkodzić. Czy zakleję folią. Zobaczymy, jak to będzie szło. Wymiana obu. Myślę, że przy tym, jak już wyjmę płytę, wymienię oba układy na nowe, tak aby nie ryzykować. Tego sobie od razu oznaczę, że on jest uszkodzony. Więc jego sobie pozwolę zaznaczyć, czy jest uszkodzony, żebym się nie pomylił. Ten najwyżej zostanie na części zamienne, ale wymienię obydwa. Uzupełnimy od diody Zenera, jak i zmienimy tutaj rezystor. Zwiększymy wartość rezystora szeregowo z diodą Zenera, tak aby napięcie było ok. Może rzut oka jeszcze na notę katalogową tych układów i zobaczmy sobie, jakie one mają dopuszczalne napięcie zasilania. No i mamy notę naszego układu CMX138. Jak widać, jest to procesor sygnałowy ADC z wejściem ADC i z DAC-iem do analogowych radiosystemów. No i zobaczmy sobie podstawowa informacja dla nas w tym momencie to napięcie zasilania. No i mamy parametry dopuszczalne napięcie zasilania. Minimalne 3V, maksymalne 3,6V. No to musimy w takim razie obniżyć. Jak widać, napięcie jest większe o niemal 1V napięcie zasilania. Dlaczego też tak jest zrobione? Trzeba pamiętać o tym, że po zmniejszeniu napięcia zasilania nasz układ po zmniejszeniu napięcia zasilania ma wyjście od razu na szukam, gdzie tu jest wyjście na BFO, przez co troszeczkę zmniejsza się czułość odbiornika
bardziej jest to widoczne na 70 cm niż na 2 metrach. Jednak tam różnica jest powiedzmy 3 dBm, jest ona znikoma przy tym mniejszym napięciu zasilania. Myślę, że na antenie bazowej, na jakiej pracuje ten duobander, nie będzie miało to żadnego wpływu na zauważenie spadku czułości, a obniżymy napięcie zasilania, które po czasie potrafi uszkodzić nasze układy. No i jeden układ już wymontowany. Poszło nawet gładko. Nic z boku nie naruszone, te małe elementy. Dla porównania proszę, tak wygląda paluszek, tak wyglądają te elementy. No i co? W tym momencie uzupełnię elementy o diodę Zenera. No i włożymy układ. Zastanawiam się, czy nie włożyć na razie jednego i zobaczyć, czy będzie już wszystko ok, bo ten wyglądał, że jest. Wszystko wyglądało, że jest sprawny, ale żebym 2 razy płyty nie musiał wyjmować. No i diody Zenera już wlotowane. 3,9 V, 3,9 V. Położyłem pierwszy układ. No i teraz go będę lutował. Spróbujemy bez hotera lutować. Spróbujemy zalutować to lutownicą kolbową. Dużo topnika i jedziemy. Układ wlutowany, płytka przeczyszczona. Diody są, także składamy. Zobaczymy, na razie wymieniłem jeden. Miejmy nadzieję, że ruszy na tym jednym. Układ już zmontowany, ale tu jeszcze jedna uwaga. Podałem parametry optymalne pracy, natomiast maksymalne napięcie zasilania 4,5 V. No zobaczmy, ile mamy teraz po dodaniu diody Zenera. No i zmierzmy napięcie na diodzie Zenera. Napięcie zasilania układów 4,55 V. Także no troszkę może 500 za dużo, ale to już jest dużo mniej. Pół volta zbiliśmy. Pół volta zbiliśmy drugi układ. 4,50. Jeden układ wymieniony i przetestujmy sobie, czy to coś nam dało. No i sprawdźmy, czy działa nasz duobander po wymianie elementu tego procesora. Kanał A, powiedzmy teraz kanał A. Odstrałem kanał prawy B. Podgłaszam kanał A. Odbiornik A działa. Przestrajam kanał A. Kanał B. Jak widać teraz kanał B działa i pracuje poprawnie. Odbiera już, czego nie było, pełna skala. Dobra, skręćmy. Sprawdźmy, czy działa nadawanie. Jesteśmy na jedynce. Nadajemy 1, 2, 1, 2. Jak słychać działa. Kanał B 1, 2, 1, 2 również działa. Także uważam, że układ naprawiony i duobander przywrócony do życia. Zmierzymy sobie jeszcze poziom mocy wyjściowej i poziom harmonicznych na wyjściu. Przed zamknięciem obudowy tak wygląda nasz układ po już wymyciu płytki, po zamontowaniu elementów. Diody mogły być SMD, niestety nie miałem, ale są większej mocy. Myślę, że nikt się tu nie pozna, że coś było robione, luty wyczyszczone. Układ działa. Okazało się, że wystarczyło wymienić ten jeden, ten był sprawny, więc zostaje mi na zapas, jeżeli ktoś ma takie radio z takimi niedogodnościami, to zapraszam. Zamykamy obudowę, jeszcze zrobimy sobie pomiar mocy i czułość. Korzystając z okazji, że mamy już taki duobander na tapecie, to zróbmy sobie podstawowe pomiary. Na 2 metrach 145 MHz z generatora, modulacja FM 1 kHz, częstotliwość modulacji, dewiacja 3 kHz. Minus 72 dBm pełna skala, minus 82 dBm pełna skala, minus 92 dBm, minus 91, patrzę, bo przy minus 93 dBm dla pasma UKF to powinniśmy mieć 5, 9. Nie wiem, jak to jest wyskalowane, ale jedna marchewka nam opadła. Lecimy dalej. Minus 102 dBm połowa skali, minus 110, 112 dBm jeszcze sygnał spokojnie dekodowalny, bez szumu. Minus 122 lekki szum, żebyście lepiej słyszeli. Minus 132 dBm lekki szum, ale jeszcze jest to dekodowalne. Niestety generator mi już niżej nie schodzi. Musiałbym zmienić tłumik na większy. Ale minus 132 dBm i squelch jeszcze odmyka. No zobaczmy.
jest squelch założony. Squelch odmyka. Bez problemu jest jeszcze sygnał dekodowalny, także dobra czułość. Ok, przełączmy się teraz. Dobra, zostawmy tak. Przełączmy się teraz na pasmo 70 cm, 430 MHz. Dodajemy. Ok, pełna skala i lecimy. Minus 92 dBm. Sygnał pełny, może nie pełny, ale lekko spadł już. Nadal dekodowalny. Minus 112, 0 wskazań, sygnał dekodowalny. Minus 122 dBm. Już szumy są słyszalne, ale sygnał dekodowalny, czytelność pełna. Minus 132, no już sygnał mocno zaszumiony. Być może delikatnie nam spadła ta czułość, tak jak mówiłem. No ale minus 132 dBm to jest dość dobra czułość. Sygnał jest jeszcze do odebrania. Ok, przeorganizuję tutaj układ i zrobimy sobie pomiar mocy. No i zróbmy sobie pomiar mocy i rozkład harmoniczny 2 metry. Moc mała ustawiona na radiu 39,7 dBm. 39,7 to jest 10 W mocy. Moc średnia 41,7. Wentylator mocno już daje czadu. 41,7 to jest 15 W mocy. Moc wysoka 47,7 dBm harmonicznych, jak widać brak. 47,7 to jest 50, ponad 50 W mocy. Dobrze, teraz pasmo 70 cm. Moc mała, niska. Mamy 430 MHz, 37 dBm, czyli 37 dBm to jest 5 W mocy. Medium 1 42,5 dBm. 42,5 dBm to jest 17 W mocy. Jeszcze medium 2 to jest 40 dBm, czyli troszkę mniej będzie. 40 dBm 10 W mocy. No i moc najwyższa na 70. 44,5 dBm. Harmonicznych brak. 44,5 to jest 45 W mocy, jeśli chodzi o pasmo 70 cm. No i co? I przywrócona sprawność, duobander pomierzony, obmierzony. Bardzo małych wymiarów jest on. Jak widać, krótszy od mojej dłoni, praktycznie taki jak moja dłoń. Na szerokość mniejszy. No troszkę mi się sztuczne obciążenie przygrzało, ale to jest normalne. Niewielka obudowa tego duobander. On się zagrzał, jak słychać wentylator pracuje. Zobaczymy jak szybko schłodzi i kiedy przestanie tutaj nam buczeć. Takie małe duobandery to są przeznaczone raczej do pracy z małymi mocami. Właśnie z racji tej, że się potrafią szybko nagrzewać i przegrzewać. To tyle w tym odcinku takim serwisowym. Coś z innej półki. Także jeśli macie problemy podobne jak te zaprezentowane w tym odcinku, to zapraszam z waszymi radiami. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.